Cześć, witajcie. Za niecałe 2 godziny zacznie tutaj prawdopodobnie padać. Mam niewiele czasu na to, żeby zająć się ogrodem, ale dzisiaj postanowiłam uporządkować tą właśnie grządkę, przed którą tutaj jestem. Miałam tutaj cukinię, miałam tu patisony i mam tutaj także dynię płożącą się. I w takim szorcie pytałam Was, czy ta dynia już jest gotowa do zbioru. I dowiedziałam się, że dynia jest gotowa do zbioru, jeżeli taka twarda dynia dotkniemy paznokciem i nie przebija się skórka oraz jak się puka, to wydaje taki głuchy podźwięk. Także ta dynia nie zostaje przebita paznokciem. Oczywiście nie wciskamy na siłę i ma taki głuchy, słuchajcie, odgłos, jak się w nią puka. Także ja sobie ją będę ścinała już dzisiaj na ozdobę, a poza tym, jeżeli to ma być biała dynia, ma mieć białą skórkę, no to im dłużej będzie rosła, tym będzie ona bardziej żółta niż biała. Także w tym momencie będę sobie zbierała te moje dynie, także na tym tutaj moim sporniku i odłożę je sobie w suche miejsce, pomieszczenie w moim domku ogrodowym, żeby sobie dosychały, zanim przystąpię do robienia dekoracji jesiennej wokół domu i w domu. Także ta grządka zostanie dzisiaj najpierw uprzątnięta, a później pokażę Wam, co w dalszym etapie przygotowania na kolejny sezon. Także zacznijmy od zbierania plonów. Pamiętacie? Zachwycałam się rękawiczkami, które kupiłam w TK Maxxie firmy Laura Ashley, już nie żyjąca projektantka, aczkolwiek firma dalej prosperuje i tworzy ładny design. Najpierw zacznę od zbierania dyni, które płożą się tutaj po ziemi i je delikatnie powkładam do mojej miski. Powycinam te części i odłożę na razie tutaj na bok. Tu mam jakieś stare kwiatki, których też już nie potrzebuję, też odłożę na bok. Niektóre dynie już się zrobiły takie kremowe, także to już jest ewidentnie czas na to, żeby je pozbierać. Tak sobie boczkiem odkładam. Potem te dynie się wyczyści, słuchajcie, z tej ziemi, z tego wszystkiego. Tu jeszcze mam jedną cukinię. Także cukinkę też sobie zbiorę. Krzak już też na bok. Przy okazji tak szybko te większe zielsko wyrwę. Sznurek, jaki stosuję do podwiązania, to jest sznurek naturalny, także on też się rozłoży. Przynajmniej tak ma zapisane, że się rozłoży. To, co się uda rozwiązać, to wykorzystam później. Tu był piękny motylek, odmiana Cupcake, ale już nie jest taki piękny. Ja już zebrałam trochę nasion z niego, także więcej mi nie będzie potrzebne. A te 2 roślinki to jest mój patison. I tu widziałam, że jeden patison się już urodził. Także mam kolejnego patisona. Jeszcze widzę kilka rośnie i zastanawiam się, czy nie zostawić tej roślinki. Tylko że chcę uporządkować to już, także chyba jednak wystarczy mi tych patisonów w tym roku. Tu już mączniak wszedł, także raczej tak ciężko się rozstać z tymi roślinami. No nic, a tutaj mój dzikusek pomidor, ale już jest za zimno i on zaczyna pękać, także też raczej z niego nic nie będzie. Oberwę tylko tych kilka pomidorków, które się tutaj jeszcze uratowały, ale tutaj wszystkie są popękane, także raczej one już będą pękały i nic z tego nie będzie. Aczkolwiek, wiecie co, spróbuję obciąć te zielone pomidorki tutaj i zobaczyć, czy mi dojrzeją w domu.
Myślę, że warto spróbować. Po prostu oberwę tylko te, które popękały i zobaczę. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to trudno. Z tych popękanych wezmę, powyjmuję nasionka. I tutaj mam szpinak malabarski, który jest dosłownie taki malutki. I pomyślałam sobie, że dopóki nie będzie przymrozków, to ja go spróbuję wykopać i wsadzić do szklarni, tam gdzie mam miejsce po pomidorach, których już się pozbyłam. Zobaczę, może coś jeszcze urośnie, jeżeli nie, no trudno, ale pomyślałam sobie, że to zachowam. Także muszę znaleźć teraz gdzieś tu, o właśnie tu, znajdują się widły i je sobie podważę. Zobaczmy, jaki ma system korzeniowy. Okej, takiego aż za głębokiego systemu korzeniowego to one nie mają. Takie są korzonki tego szpinaku. Pamiętam, że ktoś z Was pisał mi, że szpinak malabarski to bardzo długo rośnie. No i faktycznie w tym roku mi nie urósł. No dobrze, to zaraz do Was wracam, tylko wkopię sobie ten szpinak i odłożę moje plony. Kolejny etap, kochani, to taki, że sobie wykopię tutaj rowek. Wykopię rowek i postaram się pozbyć tego zielska, które niestety strasznie zarasta mi grządki, bo ta grządka w większości pochodzi z ziemi wykopanej z trawnika. Jak widzicie, sobie tutaj przekładam tą pierwszą warstwę ziemi na koniec grządki. Tak, żeby mi powstał rowek. No, nie wszystko ładnie, pięknie wychodzi, ale trudno. Korzenie. Myślę, że jakbym miała szpadel, to chyba byłoby łatwiej. Chyba pójdę po szpadel. Myślę, że teraz będzie znacznie lepiej. A jak tu werbena wyrosła w tym narożniku, to nie mam pojęcia. Ok, potrzebuję sobie tutaj jeszcze pogłębić. No i teraz pytanie, po co mi to? O, jak tu twardo. Strasznie twardo, bo taka ziemia. Staram się tą ziemię, słuchajcie, jak najbardziej użyźnić. I mój ogród to jest naprawdę niewielki kawałek ziemi, poletka. Oprócz tego jest to ogródek przydomowy, znajdujący się w Kent w Anglii. I ja mam tylko jeden malutki kompostownik. Możecie zobaczyć na poprzednich filmach, jak wygląda mój kompostownik. I tam na pewno nie zmieści mi się wszystko to, co będę porządkowała w ogrodzie. W związku z tym robię tak zwaną pryzmę kompostową, też chyba permakulturową. Zakopuję moje odpadki, świeże odpadki, które mam z ogrodu właśnie do takiej ziemi na jesień. Podczas jesieni, zimy mamy tutaj ogrom deszczy, to będzie się gniło, przegniwało, przerabiało się i na wiosnę będę to jeszcze raz przekopywała, żeby tą ziemię spulchnić. Jak widzieliście, próbowałam wbić szpadel i nie mogę, bo jak jest sucho, to jest tak, jakby kamień tutaj był. Także dlatego tak sobie z roku na rok polepszam moimi odpadkami. I na pewno wykorzystam te odpadki, które mam z tej grządki, ale tutaj w tym wiaderku znajdują się odpady także i kuchenne, obierki z kabaczka, znajdują się resztki jakiejś marchewki, pomidorów i ścinki z mojego ogródka, już lekko takie podgnite. I ja po prostu w ten pierwszy rowek, słuchajcie, wrzucam wszystkie takie odpadki. Ładniej by było, gdyby było tak bardziej majestatycznie, no ale trudno. I teraz takie odpadki przygniatam porządnie do ziemi i przykrywam kolejną warstwą ziemi.
robiąc w tym momencie kolejny rowek na to, żeby wrzucić kolejne odpadki z mojego ogrodu. Jak sobie przerzucę tą ziemię, to staram się wyskubywać wszystkie takie małe, białe korzonki, bo to jest właśnie zielsko, której nazwy nie pamiętam. I ono rozrasta się nawet z takich maleńkich kawałeczków, także ja sobie je po prostu od razu, jak tylko widzę, odrzucam. I teraz tak, takie duże odpady, jak włożę sobie do mojego rowka, przygniotę, a także szpadlem poszatkuję, to będę miała miejsce na więcej. Teraz zrobimy to w ten sposób. Te moje rośliny nie mają jakichś tutaj chorób, także nie muszę się martwić, że zakopuję jakieś, słuchajcie, choróbska. Tu mam większe liście, dlatego pójdę sobie po kolejne odpadki, które mam z grządki ziołowej i nie tylko, ponieważ mój kompostownik jest pełen i wykorzystam tak samo tą materię, nawet jak jest nieprzerobiona, na kolejne grządki, ale tutaj jak porządkowałam sobie ostatnio grządki, kwiatki, to po prostu w każdy pojemnik, jaki tylko znalazłam, słuchajcie, na ogrodzie, sobie to odkładałam i teraz tylko będę wsypywała i zakopywała. Gdyby jakaś materia tutaj mi się nie rozłożyła, byłyby zbyt duże kawałki, na wiosnę, kiedy będę przekopywała ponownie, przygotowując pod rozsady, to po prostu będę wybierała i odkładała, mam nadzieję, do już pustego kompostownika. Jak macie takie papierowe alubaszki, słuchajcie, po jajkach, to w tym momencie, one mi już namokły, bo one tutaj były na zewnątrz, ja je po prostu rozrywam i dorzucam do tego mojego rowka. A tutaj, moi drodzy, jest najmniej przyjemna rzecz w przekopywaniu grządek. Zabrakło mi zielonej masy, którą miałam po czyszczeniu jakiejś tam grządki w ogrodzie. No i przynoszę po prostu nieprzerobiony kompost. Jest on mokry, jest śmierdzący, no bo jest niezrobiony. Także teraz po prostu przynoszę to, co mam w kompoście w tym momencie. Ale to już jest końcówka tej grządki, także zatkam nos i będzie ok. I tak już robiłam, tak samo robiłam w zeszłym roku i to się świetnie sprawdziło i ta moja naprawdę ubita ziemia robi się coraz lepsza. Także taka warstwa mi wystarczy. Tu, jak widzicie, jest górka. To jest ta ziemia, którą sypałam wcześniej, plus ta wykopana z tej części grządki. Teraz tylko to zgarnę, wyrównam wszystko i przygotuję również na posianie poplonu. I jedna grządka z moich tutaj takich większych 5 będzie gotowa na posianie poplonu i gotowa na jesień. I tak, moi drodzy, moja grządka jest uporządkowana, odpady z ogrodu świeże zakopane, część kompostownika opróżniona, ziemia jest wysprzątana, wygładzona, a tutaj jest mój zbiór dyni, odmiana Baby Boo. Pójdzie za chwileczkę do domku ogrodowego, ją ładnie rozłożę, żeby się ładnie dalej suszyła, a za chwileczkę z tych chmur to spadnie deszcz, więc ja uciekam do domku, zmontuję Wam film. Mam nadzieję, że taki pomysł na taką grządkę
kompostową, permakulturową, jak zwał, tak zwał, Wam się spodoba, tak żeby zutylizować nadmiar odpadków i kuchennych, i tych z ogródka, z cięcia, kiedy nie wiemy, gdzie to wsadzić, jeżeli posiadamy jeden mały kompostownik lub dwa, które nie mieszczą całej materii. Także dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli ten pomysł Wam się podoba i podoba Wam się to, co robię, to zapraszam do subskrypcji kanału, do tego, żebyście polubili ten film, zostawili mi komentarz, będzie mi bardzo miło poczytać i napiszcie, czy też stosujecie taką metodę, czy macie może jakąś lepszą metodę, żeby to szybciej zutylizować w ten sposób, żeby tą materię organiczną wykorzystać w naszym ogrodzie. Miłego dnia. Pa, pa!